Odzyskiwanie instynktu samozachowawczego. Witaj w 10. tygodniu drogi artysty, czyli poradnika życiowej kreatywności według książki Julie Cameron pod tym samym tytułem Droga artysty. Wiem, że mamy mały poślizg i moja systematyczność nagrywania kolejnych tygodni jest karygodna. Wiem to, mea culpa. Bo zapału starczyło mi tylko na 8 tygodni, a potem to już troszkę pod górkę było, a to wyjazd na wakacje, a tu coś tam. Ale mam nadzieję, że mi wybaczycie i zostały nam. Dzisiaj chcę przerobić 10. i 11 tydzień, a 12 końcowy może zrobimy live'a. Co wy na to? Dajcie znaka, czy taki pomysł wam się podoba. Ale dzisiaj zaczniemy bo dosyć są krótkie te dwa rozdziały i postanowiłam je połączyć, więc odzyskiwanie właśnie instynktu samozachowawczego, czyli w tym tygodniu analizujemy niebezpieczeństwa, które mogą czyhać na naszej twórczej ścieżce, ponieważ twórczość to sprawa duchowa, wiele niebezpieczeństw również jest duchowej natury. Więc to etap, w którym Julia zaprasza nas do czegoś znacznie głębszego niż tylko twórczość, bo to podróż do miejsca, gdzie rodzi się właśnie ten instynkt samozachowawczy artysty. To cicha, mądra siła, która pozwala chronić naszą własną energię, tak? Czyli nauczymy się, jak dbać o siebie, jak oczywiście była już mowa o stawianiu granic, ale będziemy kierować się intuicją i podejmować działania, które naprawdę nam służą. I to jest ten moment właśnie, w którym nauczysz się rozróżniać właśnie pomiędzy tym, co Cię wzmacnia i iść za tym i tym, co właśnie nas osłabia, naszą energię. Więc ruszamy, kochani, zróbcie sobie herbatkę, tak jak ja mam w ten zimowy poranek zieloną dzisiaj. Więc pomiędzy działaniami, które wspierają Twoją drogę, a tymi, które są jedynie formą dekonstrukcji rozproszenia, tak wiecie, tak jak działa to u mnie, czyli jeżeli mam już 1000 rzeczy naraz, więc czasem jest tak, że niestety nie idę za swoją intuicją, tylko pozwalam się rozproszyć w tym ADHD-owym moim życiu. A prawda jest taka, że byłam już na dobrej drodze i dlatego stworzyłam ten program jeszcze raz, bo sama go przechodziłam i czułam, że potrzebuję takiego przypomnienia. I to tydzień, gdzie uczymy się słuchać siebie, właśnie tego instynktu swojego głęboko, ale też z odwagą, z odpowiedzialnością i z miłością, pamiętajcie, i z troską do siebie podchodzimy. I Julia zaczyna ten rozdział od ważnej prawdy. Mówi, że artysta, który zaczyna się budzić, staje się wrażliwy. Wiecie, też może zauważyliście w waszym otoczeniu, że te tak zwane artystyczne dusze są bardziej wrażliwe, a wrażliwość tak naprawdę jest siłą, jest jednocześnie czymś, co czyni nas podatnymi na to, co może nas zranić, zdekoncentrować lub ściągnąć z naszego szlaku. Czyli musimy się nauczyć odróżnić, bo tu są różne pułapki, które na nas czyhają. Istnieją, tak jak ona mówi, istnieją pewne pułapki, które pojawiają się w twórczej ścieżce, pułapki takie subtelne, podstępne, które mają właśnie odciągnąć nas od właśnie tej pracy naszej nad sobą. I właśnie co mi się to przytrafiło właśnie z tym zapałem do 8 tygodnia. Nie bierzcie ze mnie przykładu akurat w tym przypadku. I teraz Julia mówi, co to mogą być za pułapki. Mogą to być relacje, które zabierają energię, pamiętacie, czyli te osoby takie tak zwane toksyczne, które właśnie ściągają z nas tą energię, potem już nie mamy siły. Czyli musicie pamiętać, żeby trzymać się relacji, które nas ciągną w górę, a nie w dół. Także mogą to być projekty, które nie są nasze, pamiętajcie, tak.
I to właśnie było w moim przypadku, bo zamiast się zająć swoimi projektami, zaczęłam się zajmować innymi, cudzymi. Mogą być to rozproszenia, które wymagają pilnie być zajęte, czyli to też znowu też nie Twoje i musimy stawiać priorytety, a nawet to może być zbyt intensywna potrzeba kontroli, która pozornie daje bezpieczeństwo, ale w rzeczywistości nas blokuje, bo Julia mówi jasno, kiedy zaczynasz widzieć swoje życie wyraźniej, świat czasem testuje Twoją determinację. I znowu to ja. To moment, w którym musisz słuchać siebie bardziej niż tego hałasu z zewnątrz, wokół. Wiem, że możecie się z tym też utożsamić, bo dostaję taki feedback od Was. Czyli znowu puenta jest taka, że musimy słuchać siebie i nie pozwalać się jednak rozpraszać. Wiem, że to jest trudne, teraz przed świętami ten okres, więc dużo się dzieje, ale spróbujmy dotrwać do końca i zamknąć przed Nowym Rokiem ten cały nasz projekt. Jeden rozdział mówi o tym, o paranoiku. Jest to jeden z najmocniejszych części rozdziału. Julia opisuje ten stan, który nazywa paranoją twórczą, kiedy właśnie jest nadmierna czujność i lęk zaczyna przesłaniać nam intuicję. Czyli paranoik widzi zagrożenie tam, gdzie go nie ma. Czyli jest taki, wiecie, nadwrażliwy. Bo wrażliwość sama w sobie nie jest zła, ale taka już rodzi taką paranoję i zamiast ufać procesowi, zaczyna ten paranoik traktować wszystko jak potencjalną próbę doprowadzenia go do upadku. I jest to stan taki, wiecie, w którym każda krytyka na przykład wydaje się nam już takim atakiem, czyli wiecie, odbieramy bardzo personalnie pewne sytuacje, na przykład jak działacie na social mediach, czy gdzieś każda krytyka, każdy jakiś post niepochlebny, czy nawet tutaj na YouTubie też mi się zdarza, bierzemy bardzo to personalnie, jako personalny atak. A powinniśmy przeczytać, ok, super, jeżeli jest konstruktywna, no to jest na plus, mamy feedback, ale nie traktujmy każdego słowa wypowiedzianego w naszą stronę jako atak. Każda uwaga wydaje się właśnie takim zagrożeniem, każda pauza w twórczości wydaje się nam katastrofą. Paranoik żyje z poczuciem, że świat jest przeciwko niemu, że inni coś knują, że nikt nie chce jego dobra i to jest takie bardzo fałszywe poczucie zagrożenia, które pochodzi oczywiście z przeszłości, tak? Z naszych przeszłych doświadczeń, a nie z tego teraźniejszego faktu, czy naszej twórczej teraźniejszości, gdzie tworzymy, czyli to nie ma nic wspólnego z tego, co teraz się dzieje w tym danym momencie, tylko pamiętacie, to są wszystkie nasze doświadczenia z przeszłości budzą lęk. I w tym tygodniu uczymy się rozpoznawać, uczymy się ufać, ale nie światu, uczymy się ufać sobie znowu. I tu mam taki fajny cytat, zaraz Wam pokażę, nie pokażę Wam, tylko Wam przeczytam. Ale pokazać też Wam mogę, zaznaczyłam. O ile przeczytam bez okularów, bo wiecie o tym, po 40 to już nie jest takie hop-siup. Dobra. Gdy uświadomimy sobie własne mechanizmy blokujące, czyli jedzenie, tak to było w moim przypadku, wiecie, byłam kompulsywnie, zażerałam wszystkie lęki, swoje traumy itd. Praca, alkohol, seks czy inne narkotyki, zaczynamy dostrzegać, kiedy dokonujemy odwrotu. Blokady utracają skuteczność. Z czasem spróbujemy, może na początku powoli i chaotycznie, zwalczyć panikę i obserwować, co z tego wyniknie. Lęk jest paliwem. Możemy go wykorzystać przy pisaniu, malowaniu czy jakiejkolwiek innej artystycznej pracy. I teraz tak, poczuj lęk, tak? Czujemy lęk. Spróbuj wykorzystać ten lęk. Poczuj, zrobiłem to, nie zablokowałam się, wykorzystałam lęk i posunęłam się naprzód. O Boże, jestem podekscytowany. Poczujcie teraz to, przemyślcie i lecimy dalej.
Quasi-staza. Co to jest za ciekawy termin? Cameron wprowadza tu właśnie to pojęcie quasi-staza i jest to taki pozorny spokój, w którym nic się nie dzieje, ale nie dlatego, że odpoczywasz, ale dlatego, że unikasz. Quasi-staza to stan takiego zastygnięcia, taki ruch pozorny, w którym nie idzie żadna zmiana. I to jest właśnie taki moment, kiedy udajemy, że pracujemy. Wiecie, ja tak też czasem mam, że wydaje mi się, że coś robię, a potem się okazało, że tak naprawdę to nic nie zrobiłam, tylko wszystko naokoło, tylko nie ten projekt. Planujemy zamiast działać. Znacie to też, tak? Czyli mamy listy noworoczne, tu co będziemy robić, ale tylko co z tego zrobiliśmy, więc lepiej jest zrobić chociaż jedną rzecz niż zaplanować 100. Przygotowujemy się w nieskończoność, tak? Czyli robimy wszystko, czekamy na taki właściwy moment, perfekcyjnie, ale prawda jest taka, że trzeba zasiąść i robić, a nie planować ciągle, tkwiąc w takim złudnym poczuciu, że to jeszcze nie czas, jeszcze nie jestem wystarczająca, jeszcze nie, ale to prawda jest taka, że ta quasi-staza różni się od odpoczynku tym, że odpoczynek regeneruje, a ta quasi-staza wyczerpuje nas. I Julia mówi wprost, to etap, w którym artysta musi nauczyć się rozpoznawać własne uniki, czyli musimy sobie zauważyć te cechy u siebie, to co właśnie nas powstrzymuje. I to nie jest lenistwo, ale to jest lęk, pamiętajcie. To są momenty, kiedy udajemy, że pracujemy. Też mi się to zdarza non-stop. Niby robię cały dzień coś, byłam zajęta, a potem pod koniec dnia się okazuje, że tak naprawdę nic nie zrobiłam. Planujemy zamiast działać. Wiecie, noworoczne postanowienia, lista, tak, to zrobię, tamto zrobię, czyli taki zapał potem właśnie słomiany się robi. Przygotowujemy się w nieskończoność, tkwiąc w takim złudnym poczuciu, że jeszcze nie jest ten czas, jeszcze nie jestem wystarczająco dobra, jeszcze się nie przygotowałam, jeszcze to nie, dopiero jak. A prawda jest taka, że my musimy działać, bo ta quasi-staza różni się od odpoczynku tym, że odpoczynek nas regeneruje, a ta quasi-staza wyczerpuje, czyli niby nic nie robiłam, a jestem zmęczony. A Julia mówi wprost, że to etap, na którym artysta musi się nauczyć rozpoznawać własne uniki, czyli właśnie te momenty, kiedy się tak rozpraszamy, planujemy, nie robimy, jak już zaobserwujemy, bo ja już to dokładnie widzę, kiedy to robię. I musimy to rozpoznać, zaobserwować. Pamiętajcie, że to nie jest lenistwo, bo to jest tak naprawdę lęk. Czyli robimy wszystko zamiast czegoś, bo boimy się. A jedynym lekarstwem na lęk jest ruch, choćby najmniejszy kroczek. Pamiętajcie, nie musi to być od razu maraton, ale może to być tylko spacer. Wiecie, to a propos do mnie, bo ani do maratonu to nawet nie myślę, żeby wziąć udział. A spacery lubię, ale poza spacerem to raczej taki joggingu to nie ma w moim życiu. Ale przynajmniej sobie zdałam sprawę z tego. Ale z mojego doświadczenia wiem, że widzicie, sytuacja jest taka. Rok temu mój mąż sobie wymyślił kanał na YouTubie, takie kryminalne opowieści, więc zapraszam także, w moich ulubionych jest, więc jak chcecie go śledzić, to zapraszam. I jest naprawdę w tym dobry i on już ma 8 000 ludzi i on już jest na 60. miejscu w Polsce popularnych podcastów bo on to robi regularnie, co tydzień, naprawdę podziwiam go za to, ma taką determinację i naprawdę jest coraz lepszy w tym, co robi. A zaczęliśmy, i to było rok temu, i on stwierdził, że ja też powinnam mieć, bo te moje treści też są może wartościowe i inne kobiety też by chciały posłuchać i może się czegoś nauczyć, nie tylko kobiety oczywiście. Przepraszam panów, ale mniemam, że więcej jest tu kobiet. Tylko, że to nie do końca było takie moje i tak bardzo upornie mi to szło bardzo. I prawda jest taka, że ja nie jestem w ogóle systematyczna, jak widzicie. No i jak widzicie po moim kanale, jest też rok minął, ja mam 1000 subskrybentów, czyli 7 czy 8 razy mniej niż mój mąż.
No bo on to robi systematycznie, organicznie, a u mnie wiecie jak jest. Czyli co mi to mówi o mnie? Dużo. Czy będę ten kanał prowadzić systematycznie? Tego nie wiem, bo nie potrafię Wam tego, broń Boże, Wam tego nie obiecuję, bo to nie jest zgodne z moją naturą. Ja jestem bardziej taka, mam artystyczną duszę i systematycznie mogę robić, nie, właśnie nic nie mogę robić systematycznie praktycznie. Tak już stwierdziłam. Bo w tym moim chaosie ja nie jestem systematyczna, ale zdaję sobie z tego sprawę i też nie walczę z tym, bo robię inne rzeczy, które pozwalają mi taki artystyczny wzrost. I na pewno jestem kreatywna mega i robię mnóstwo innych fajnych rzeczy, ale ta systematyczność, nie odbieram tego jako moją słabość, może tak. A czy brak systematyczności nie odbieram jako słabość? Co ja gadam? Wiecie, o co chodzi? No, więc to też moim zdaniem nie jest tak, że musimy się zmuszać, bo ja miałam w pewnym momencie do 8 tygodnia szło fajnie, ekscytacja, a potem w pewnym momencie poczułam takie, po co znowu ja to robię, znowu nikt tego i tak nie będzie oglądał, może to nikomu nic i tak nic nie da i że znowu się wkopuję, czyli czułam opór. A jak czuję opór, no to już nie ma tego flow, nie ma, po prostu mi się przestało chcieć. Wiecie, o co chodzi? I mi się zdaje, że dopóki robimy coś z radością, płynie w nas właśnie taki przepływ, to wtedy to ma sens. A jeżeli czujemy tylko opór, no to mi się zdaje, że można się zatrzymać, chwilę poczekać, mimo że to nie jest, widzicie, minęło już 2 czy 3 tygodnie, nie było to co tydzień nagrany ten ostatni odcinek, to mimo wszystko myślę, że jak wróciłam z tą dobrą energią po wakacjach, to wtedy to ma większy sens i dla Was, i dla mnie. Więc po prostu słuchajmy samych siebie. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście systematyczność w życiu pomaga, a dalej się uczę. 45 lat i dalej się uczę. Jak macie jakieś patenty i swoje przeżycia, jak sobie radzicie z brakiem systematyczności, to dajcie znaka, na pewno się bym chętnie nauczyła. Chociaż mam tutaj w pokoju obok właśnie mąż nagrywa kolejny już, nie wiem, który 100 czy któryś tam odcinek, no a ja co? Walczę z 11, no ale lepiej 11 niż nic. Dobra, lecimy dalej. Susza. Ten fragment rozdziału jest jednym z takim najpiękniejszym u Cameron. Opisuje suszę, czyli czas, kiedy wydaje się, że właśnie nic nie płynie. Nie ma inspiracji, nie ma pomysłów. Wiecie, ten moment, kiedy czekamy na Wenę, a ona nie przychodzi, gdzie nie mamy energii, no właśnie tak jak ja miałam, tak o tym Wam mówiłam, ale Julia mówi, że susza to nie kara, to oczyszczenie, bo w suszy uczymy się wytrwałości, cierpliwości, zaufania, jeżeli oczywiście zauważymy tą suszę u nas, taki przestój. Słuchanie wewnętrznego szeptu, a nie zewnętrznego hałasu. O, jakie to piękne. Słuchanie wewnętrznego szeptu, a nie zewnętrznego hałasu. To moment, w którym usuwa się to, co przeszkadza i robi przestrzeń na to, co naprawdę ma nadejść. Czyli ta susza nie jest znakiem, że Twoja twórczość się skończyła, ale jest znakiem, że Twoja twórczość się przekształca, się transformuje, robi miejsce na nowe. Czyli jak oczyścimy się, wyciszymy, mamy wtedy miejsce na nowe. Fajne. Następny rozdział jest o krytyce znowu. Najważniejsze zdanie z tej części brzmi: krytyka nie jest prawdą, krytyka jest informacją. I dokładnie tak powinniśmy ten feedback zewnętrzny, jeżeli krytykuje nas świat wokół, używać tylko i wyłącznie jako feedback, jako informację. To nie jest prawda o nas, bo tylko my znamy naszą prawdę. I w tym tygodniu uczymy się rozróżniać krytykę
która podcina nam skrzydła i tą, która daje konstruktywny kierunek. I Cameron mówi, że krytyka nie powinna zatrzymywać procesu, a tak często się zdarza, że jeżeli mamy za dużo krytyki, wtedy nas ona stopuje i kończymy naszą pracę twórczą. Nie powinna też determinować wartości naszej, bo my wiemy, że my jesteśmy wystarczający i my jesteśmy zajebiści i jesteśmy w ogóle najlepszymi, pamiętajcie, swoimi fanami. Nie powinna nam odbierać głosu. Konstruktywna krytyka pomaga nam rosnąć. Pamiętajcie, jest to feedback, który możemy te błędy przekształcić i wzrastać dalej. A ta dekonstrukcyjna zabiera nam odwagę. Czyli instynkt samozachowawczy artysty polega na tym, by wiedzieć, komu pozwolić mówić do siebie, a czyje słowa odebrać jako emocjonalny hałas. Czyli nie powinniśmy brać personalnie żadnych słów, które na to nie zasługują, bo co nas obchodzi po prostu jakaś tam, zwłaszcza anonimowa osoba nam powie coś tam albo coś tam. No to niech se gada, a my robimy swoje. Zadania i praktyki na ten tydzień, czyli rozdział kończy się listą praktyk, które mają pomóc Ci chronić własną twórczą energię. Najważniejsze z nich to zauważenie własnych nawyków unikania, kiedy tworzysz pozór zajętości zamiast tworzyć. Rozpoznawanie fałszywej paniki, kiedy lęk udaje intuicję. Rozróżnianie suszy od porażki. I jedno jest etapem, drugie jest iluzją, czyli ocenianie krytyki z dystansu. Pamiętajcie, zwłaszcza te anonimowe, krytyczne głosy, nie powinniśmy w ogóle brać tego personalnie. Pytanie, czy to naprawdę ma mi pomóc? Pozwalanie sobie na odpoczynek, który regeneruje, nie ten, który zamienia się w stagnację. Bycie uczciwą wobec siebie. I instynkt samozachowawczy to przede wszystkim prawda o tym, gdzie naprawdę jesteś. Czyli ten tydzień uczy jednego, że twórczość to nie tylko ekspresja, ale też ochrona własnego światła, własnej intuicji, własnej energii, własnego ja. Julia przypomina nam, że artysta musi się nauczyć troszczyć o siebie tak samo, jak troszczysz się o dziecko, czy o najbliższą osobę, czy o swoje zwierzątko, czy troszczysz się o swoją sztukę, to tak samo musisz troszczyć się o samego siebie, bo to ma bezpośredni wpływ właśnie na Twoją sztukę, Twoja ochrona własnej energii. A inspiracja, to taki cytat, inspiracja wymaga odwagi, a odwaga wymaga instynktu samozachowawczego. I ten etap to Twoja duchowa tarcza, Twoje rozpoznanie, Twoja mądrość i to moment, w którym przestajesz krzywdzić siebie brakiem zaufania. Przestajesz karać ciszę. Przestajesz mylić lęk z intuicją. I zaczynasz żyć nie w reakcji, ale w prawdzie. I znowu wracamy do tej prawdy, bo całe clue jest o tym, żeby nauczyć się żyć w swojej prawdzie, nie bać się swojej prawdy i ufać swojej prawdzie, bo jak będziemy ufać sobie, no to wtedy rzeczywiście ta nasza tarcza, zbroja będzie na tyle silna, że nie pozwoli żadnym krytykom z zewnątrz przebić się przez naszą własną, przez nasze to światło, energię, którą powinniśmy mieć na co dzień. I o tym jest właśnie był rozdział. Zaraz zaczynamy rozdział 11. Posiedźcie sobie troszeczkę, zróbcie następną kawkę czy herbatkę. Ja chyba zrobię jeszcze jedną, bo ta już jest zimna. Lecimy dalej.
I później myślę, dajcie mi znaka, czy chcielibyście ten rozdział 12 zrobić w formie live'a. Myślę, że to fajny temat. Nie temat, tylko pomysł. Fajny pomysł. No i działamy. Dlatego robię ten 11. Wiecie o tym, dlaczego teraz robię, bo boję się, że do końca roku już nie byłoby czasu, a tak zrobię 10, 11 i zrobimy live może za tydzień, za 2, żeby zakończyć ten rok i ten projekt kreatywnej, fajnej energii. A w nowym roku zobaczymy, może coś przyjdzie nowego. Lecimy dalej. Odzyskiwanie poczucia autonomii, tydzień, czyli rozdział 11. Teraz wchodzimy w jeden z najważniejszych tygodni całej drogi. Tydzień 11 to czas, w którym odzyskujemy poczucie autonomii, takiej prawdziwej, wewnętrznej wolności twórczej. Bo nie chodzi tylko o to, żeby tworzyć, chodzi o to, żeby tworzyć po swojemu. Nie tak, jak ktoś chce, nie tak, jakie są oczekiwania, ale w zgodzie z samym sobą. W rytmie, który należy tylko i wyłącznie do nas, a nie do oczekiwań całego świata. Tak jak mówiłam, czyli musimy znaleźć tą dziecięcą radość. Julia Cameron mówi wprost: artysta potrzebuje stabilności i twórczego przepływu w innych proporcjach niż większość ludzi. I to jest właśnie klucz. A o co chodzi? My, ludzie wrażliwi, ty też myślę, że jesteś właśnie tym wrażliwym artystą, bo właśnie dlatego tu jesteś. Ludzie intuicyjni, kreatywni, funkcjonujemy troszeczkę inaczej. I dziś będziemy o tym mówić bardzo uczciwie. Część pierwsza jest o akceptacji. Julie zaczyna ten rozdział mocnym takim wyzwaniem, że jestem artystą. Jeszcze mi to przez gardło czasem nie przechodzi, ale mam już wokół siebie parę takich osób, które dumnie te zdania wypowiadają. Kim jesteś? Jestem artystą. I dodaje, muszę zaakceptować, że działam inaczej niż reszta świata. To jest pierwszy krok do autonomii, akceptacja tego, kim naprawdę jesteśmy. Zauważ, jak często próbujemy dopasować się do schematów, do otoczenia, pracować tak jak inni, ubierać się tak jak inni, jeść tak jak inni, robić to, co inni, funkcjonować w rytmie, który nas tłamsi, albo udawać odporność, której nie mamy. Ale prawda jest taka, że potrzebujemy więcej przestrzeni, nie możemy się dać zamknąć w klatce, potrzebujemy więcej ciszy, więcej nieregularności. Przepraszam, ja tego nie będę wycinać, bo to właśnie ja. Więcej intuicyjnych decyzji, więcej odwagi, aby powiedzieć, to akurat dla mnie nie działa. I Julia pisze, że wierność wewnętrznego artysty często pozwala stworzyć dzieło, które się sprzeda, ale nie zawsze. I to oznacza, że twórczość nie ma gwarancji wyniku. Tak? Czyli pamiętajcie, w początkowych rozdziałach było tam, żeby tworzyć właśnie z taką radością bez oczekiwań na rezultaty. Dlatego potrzebujemy takiej autonomii, żeby umieć tworzyć mimo niepewności, jaki będzie outcome, jaki będzie wynik tego naszego dzieła. Boże, udało się bez cięcia. Część druga, wewnętrzne zgody i niezgody. W tym rozdziale pojawia się kluczowe pytanie, na co ja właściwie mam pozwolenie, a jeszcze wyraźniej, na co ja sobie nie pozwalam. Możemy zadać sobie to pytanie i Julia pisze, że często ograniczamy się nie z powodu realnych przeszkód, ale przez wyobrażone
zakazy, które nosimy w głowie, oczywiście z przeszłości, które są zakorzenione. I na przykład pytanie: nie mogę zmienić pracy, bo, albo nie mogę tego zrobić, bo co ludzie pomyślą, albo nie mogę spróbować, bo jestem za co? Za stara, za gruba, za młoda, za co jeszcze? Za średnia, bo to nie są prawdy, bo to wewnętrzni nadzorcy, o których Julia pisze, jak tak pięknie pokazując, że sabotują. Pamiętacie ten wewnętrzny krytyk, sabotażujący nasze przekonania wszystkie, które byśmy chcieli, ale. To nas tacy stoperzy. I autonomia zaczyna się tam, gdzie mówimy im, właśnie tym krytykom: dziękuję, że się martwisz o mnie, no ale teraz ja przejmuję dowodzenie, stery bierzemy w nasze ręce i lecimy. Dziękujemy, ale to nie dla nas i lecimy dalej. I wtedy ten krytyk naprawdę wewnętrzny się nam troszeczkę ucisza. Część trzecia. Sukces i lęk przed sukcesem. Ten fragment rozdziału jest takim, powiedziałabym, najmocniejszy, chciałam powiedzieć. Bo Julia tłumaczy, że sukces wcale nie rozwiązuje wszystkiego, a czasem wręcz uruchamia nowe lęki. Bo kiedy coś nam wychodzi, kiedy inni zaczynają nas zauważać, pojawia się co? Pojawia się właśnie strach przed oceną. Pojawia się strach przed utrzymaniem poziomu, bo myślimy, że ciągle musimy iść wyżej, bo nie daj Boże nie możemy spaść. Pojawia się strach przed utratą wolności. Pojawia się też strach przed tym, że teraz musimy być właśnie lepsi ciągle. I Julia pisze, że sukces może być równie destabilizujący jak porażka. I mówi coś jeszcze takiego ważnego, że najgroźniejszy jest moment po pierwszym sukcesie, bo wtedy najłatwiej się właśnie nam wycofać. Schować z powrotem, zatrzymać, wymyśleć wymówkę. I często jest tak, znacie to, jest często artysta jednego utworu, który potem już nie idzie dalej, albo ktoś napisze jedną książkę i później niestety te lęki nas stopują, dlatego potrzebujemy świadomości, bo sukces to nie cel, tylko sygnał, że kierunek jest właściwy, a naszą odpowiedzią na ten lęk wewnętrzny to nie jest właśnie zastopowanie i cofnięcie się 5 kroków dalej, ale ruch, żeby przejść dalej, że to jest właśnie ten nasz najmniejszy sukces, ten pierwszy sukcesik powinien nas prowadzić, powinien jak taki być paliwo napędowe, że teraz właśnie działamy, bo znaczy, że jesteśmy na właściwych torach, kochani, a nie chowamy się, tylko brniemy dalej. Część czwarta. Zen sportu. Mądrość ciała, rytm, wytrwałość. Julia w tej części odwołuje się do metafory sportu, wytrwałości, treningu, powtarzalności i byciu w procesie. Pisze, że gdy zaczynamy być naprawdę dobrzy w naszej dyscyplinie artystycznej, musimy działać jak sportowiec. A co to tak właściwie oznacza? Nie czekamy na idealne warunki, nie czekamy na natchnienie, Wenes, przyjdzie czy nie przyjdzie. Nie grzebiemy bez końca przy jednym projekcie, tylko pstryk, lecimy dalej. Nie robimy pauzy za każdym razem, kiedy pojawia się lęk. To jest bardzo mi bliskie, te wszystkie zresztą. Wszystko, o czym pisze Julia, przez wszystko przechodziłam. Ona mówi, że artysta potrzebuje stałego rytmu, ale też umiejętności puszczenia kontroli i zaufaniu procesowi. To jest właśnie ta autonomia twórczości, czyli umiejętność bycia w ruchu, nawet gdy serce drży. O, ale wiecie co? Coś w tym jest naprawdę. Widzicie, ja mam świadomość, że
Nie jestem perfekcyjną podcasterką. Co chwilę się mylę, nie lubię swojego głosu, chociaż już ostatnio może nie tak bardzo, ale no nic, ale idę z tym, bo wiem, że im więcej będę praktykować, tym będę lepsza. I sama to widzę też po pierwszych odcinkach sprzed roku. Jest teraz o wiele lepiej. Ja nagrywam już często po paręnaście minut, bez żadnych przycięć, a nawet jak tam są jakieś momenty, no to idę dalej. I właśnie do tego Was namawiam, żebyśmy mimo takich, wiecie co, ten mój krytyk wewnętrzny jest coraz cichszy, nawet jak on się pojawia, to, to właśnie stosuję tą technikę, o której Julie mówi, czyli dziękuję z miłością, że się tak troszczy o mnie bardzo, ale ja sobie już poradzę. I on rzeczywiście cichnie i to jest w każdej sytuacji ten nasz krytyk, bo on zawsze będzie. To nie jest tak, że my go na stałe usuniemy z naszego, gdziekolwiek on jest, go słyszymy z naszego wnętrza. Ale może zaczniemy z nim jakoś tak współpracować, może nie do końca to będzie nasz jakiś tam wróg, tylko może się zaprzyjaźnimy z tym panem, który może będzie przychylnie już na nas patrzał i już nie będzie tak krzyczał, czy tam z bejsbolem nas krytykował, tylko będzie już tak, rzeczywiście zauważyłam ostatnio, że on już nie jest taki, ten krytyk taki bardzo agresywny, na pewno już nie mówię do siebie, wiecie, takie słowa, ty głupolu, ty debilu, co ty w ogóle, z czym ty do ludu, z czym do świata, tylko w ogóle już nie mam takich głosów. Nie mówię o sobie, do siebie źle, tylko właśnie z taką większą czułością i miłością, bo myślę, że o to chodzi. Więc róbmy dopóki Wam to sprawia radość, bo ja myślę, tak jak mówiłam, sprawia mi to radość wielką, więc to będę robić. A jak mi przestanie sprawiać radość, to przestanę to robić. Ale konsekwencja, naprawdę upór, to tego muszę się nauczyć od mojego męża, bo to jest mój słaby punkt jeszcze. Systematyczność w ćwiczeniach, także sportowych. Też nie mam tej systematyczności, jak widzicie. No ale uczymy się razem, wzrastamy razem i to jest pięknie. Dobra, co tam dalszego Julia mówi? Część 5. Obłęd dla artysty i gdzie kończy się kontrola. To taka niezwykle mocna część, bo Julia opowiada o momentach, w którym artyści próbują przejąć kontrolę nad rzeczami, które do nich nie należą. Jest to bardzo częsty błąd, czyli kontrolę nad reakcjami innych, nad opiniami, nad wynikami finansowymi naszych dzieł, naszej twórczości, nad efektami pracy, nad decyzjami wydawców czy klientów, czy odbiorców naszej sztuki i nad tym nie mamy kontroli. I Julia pisze, że obłęd zaczyna się wtedy, gdy artysta zaczyna wierzyć, że może kontrolować rezultaty. A autonomia oznacza odpuszczenie tego, co nie jest naszym zadaniem. Naszym zadaniem jest tworzyć. Naszym zadaniem mamy tylko właśnie jedno zadanie: tworzyć bez względu na rezultaty, na opinie, być cały czas w procesie. Pozostać wiernym wewnętrznemu głosowi. To jest nasze zadanie i to jest najważniejszy clue całej tej książki. Reszta nie należy do nas. Odpuszczamy. Kapisz? Dobra. Część 6. Wolność. To jest sedno tego rozdziału, bo cała energia tygodnia 11 prowadzi nas do jedynej, głębokiej prawdy, takiej, że kiedy jesteś wierna sobie, odzyskujesz wolność. Wolność od presji, wolność od
porównań, wolność od perfekcjonizmu, wolność od zewnętrznej aprobaty, wolność od czekania na pozwolenie. Julia podsumowuje to pięknymi słowami: kiedy porównujemy twórcze ryzyko, jeszcze raz, bo tu się pomyliłam, jeszcze raz. Julia podsumowuje to pięknymi słowami: kiedy podejmujemy twórcze ryzyko, to wszechświat odpowiada. Czyli kiedy rzucimy się z tej skały i zaufamy, to wtedy wszechświat nas złapie. I autonomia nie polega na tym, że wiemy wszystko, ale polega na tym, że idziemy, mimo że nie wiemy wszystkiego. Kumacie? Mam nadzieję, że zaklikało. A w ogóle to jest 11 rozdział, a wiecie, że 11, jedynki to jest moje przypomnienie o tym właśnie, żeby zaufać wszechświatowi. I na zakończenie, w tym tygodniu uczymy się, że Twórca, który czeka na aprobatę świata, będzie czekał całe życie, bo się nie doczeka. Bo autonomia to decyzja, że to ja wybieram, to ja decyduję, to ja tworzę życie. I kiedy to mówisz, tak naprawdę dzieje się wtedy coś pięknego, w ogóle cała magia się wtedy dzieje. I że Twoja energia zaczyna wracać do Ciebie. Twoja moc twórcza znów zaczyna płynąć, a właśnie o ten cały przepływ, o ten flow nam chodzi. A Ty zaczynasz oddychać pełną piersią, zaczynasz z tą taką dziecięcą radością tworzyć w tej wolności, bez klatki, bo o to w tym wszystkim chodzi. I teraz na samym końcu, gdzie ja zaznaczyłam znowu fajne dla Was zadanie na ten tydzień i to Wam przeczytam, bo będzie łatwiej, abyście mogli się tak wspomóc, taką mieć przypominajkę. Ja sobie zrobiłam tatuaż, no ale nie każdy robi tatuaże, żeby mieć taką przypominajkę, na którą codziennie patrzymy i która da Wam takiego kopa do działania. Mówi o tym, żeby oprócz oczywiście tych porannych stron, randek artystycznych i tak dalej, żeby stworzyć sobie taki ołtarzyk dla artysty. Ja mam tych ołtarzyków, powiem Wam szczerze, kilka w domu, bo za mną, znaczy wszędzie jestem ja, wszędzie są moje przypominajki, w sypialni mam też, w łazience, wszędzie, na balkonie jak jest sezon. Ale o co chodzi z tymi ołtarzykami? Przepraszam. Poranne strony są medytacją, ćwiczeniem prowadzącym Cię ku Twojej twórczości i Twojemu Bogu Twórcy. By stale tworzyć z łatwością i radością, potrzebujemy ciągłej duchowej koncentracji. Łatwiej o nią, kiedy wykonujemy pewne ześrodkowujące rytuały, taki grounding. Ważne, aby były to własne rytuały zbudowane z elementów, które kojarzą się nam z sakrum i szczęściem, czyli dla każdego to będzie co innego. Wielu zablokowanych twórców dorastało w atmosferze surowej religijności. By tworzyć z radością i łatwością, trzeba uleczyć rany z dzieciństwa i ześrodkować się duchowo przez własne twórcze rytuały. Znakomicie służą temu wydzielenie osobnego pokoju lub choćby duchowego kącika. Taką przystanią dla ducha może być kąt pokoju, wnęka pod schodami lub choćby parapet, czyli chociaż malutka przestrzeń. Przypominać nam będą, że kreatywność jest czymś, co rozwija się za sprawą naszego Stwórcy. Wypełnij tę przestrzeń rzeczami, które dają Ci poczucie szczęścia. Pamiętaj, że Twój wewnętrzny artysta karmi się obrazami. Musimy odrzucić przekonania, że duchowość nie łączy się ze zmysłowością. Ołtarzyk artysty powinien oddziaływać na zmysły.
jest rzeczą właściwą, abyśmy radowali się tym, co dobre na tym świecie oczywiście. Czyli bądźmy takimi ascetami, ładne liście, kamyki, świece, kadzidełka, wszystko, co przypomina nam o naszym Twórcy, Stwórcy. Drobne autorskie rytuały dobrze robią duszy, pamiętajcie. Zapalenie kadzidełka, robię to codziennie. Podczas czytania lub pisania afirmacji, zapalenie świeczki, taniec przy dźwięku bębnów, słuchanie. Wiecie, o co chodzi. Zróbcie sobie taką atmosferę. Chodzi o to, że inaczej się na przykład czyta czy pisze, jeżeli w tle jest jakaś taka leciutka, jakaś taka miła muzyka, jest zapalona świeczka, kadzidło, pali się kominek, jeżeli macie, albo właśnie to ciepło z tej świeczki. Całkiem inaczej się wtedy tworzy. Czyli tak z kamykiem w ręku. Wszystkie te zmysłowe, fizyczne działania wspomagają nasz rozwój duchowy. Pamiętaj, że artysta dziecko mówi językiem duszy. Muzyka, taniec, zapach, tak? Te muszelki, kamyczki. Ołtarzyk twojego artysty ku czci twórcy, stwórcy powinien cieszyć oko, choćby miałby wyglądać niemądrze. W ogóle nie przejmujmy się, co kto pomyśli, jak wejdzie do naszego domu. Przypomnij sobie, jak bardzo małe dzieci lubią jarmarczne błyskotki, jak lubią zbierać jakieś kamyczki, patyczki i przynoszą do domu i mówią, że to są ich skarby, tak? Więc twój wewnętrzny artysta jest dzieckiem, pamiętajcie, więc niech się karmi, o Boże, już prawie koniec, karmi się takimi właśnie rzeczami, które nakarmią naszą duszę, czyli miejmy kryształy, miejmy jakieś piękne rzeczy, które nam przypominają i dają nam taką dziecięcą radość i nieważne kto co pomyśli, róbmy wokół siebie, aranżujmy naszą przestrzeń tak, aby nam przynosiła to radość i żeby wspomagała naszą kreatywność. Więc dziękuję Wam, kochani, że byliście ze mną przez te 11 tygodni. Dziękuję, dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz Holistyka Studia, to zapraszam. Będę bardzo wdzięczna. Dziękuję, że tu jesteście i czekam na Was na live'a. Jeszcze nie wiem kiedy, ale ogłoszę wkrótce. Love you i twórzmy razem, działajmy. Buziaczki, kochani. Pa, pa.